Siemanko, pozdrowienia z Czarnogóry. Właśnie przejechaliśmy granicę teraz, poszło gładko i jedziemy do jednego miasteczka, tylko tutaj szybko kawka, a następnie jedziemy do Kosowa. Ten odcinek nie będzie z Czarnogóry, to będzie odcinek z Kosowa. Przekraczamy przez Czarnogórę ze względu na to, że z Serbią można mieć tam różne problemy i tak dalej, także woleliśmy zrobić to tutaj. Google Map i ludzie polecali też przejeżdżać przez Macedonię i tam przekraczać tą granicę, ale dla nas dużo lepiej było tędy po prostu. Także dzisiaj Kosowo, a jutro już zapraszamy na odcinki z Czarnogóry. A na samym początku tego odcinka chciałbym Was namówić do zostawienia subskrypcji. Kliknijcie na dole, bądźcie na bieżąco. Ta podróż się dopiero zaczyna, potrwa 4,5 miesiąca. Będzie co oglądać, także zapraszam. Fajne mają drogi tutaj Czarnogórze. Droga z granicy, ale to była taka mała granica w sumie. Zawsze jak widzę taką drogę, jak się przejedzie gdzieś granicę, to od razu mi się przypomina trasa, jak się jechało z Niemiec do Polski, przez Niemcy, dopóki się dojechało do granicy, znaczy do granicy, nie granicy, tylko do punktu, gdzie się zaczynała już Polska, kończyły Niemcy. Piękny asfalt, nagle się wjeżdża do Polski chyba przez 50 km. Droga z płyt tylko. Nie wiem, czy ona jest dalej, no pewnie już jej nie ma, a może jest, a nie wiem, dawno tam nie jechałem. Ale to mi się zawsze tak kojarzy z takim czymś właśnie. Ale tutaj to jest droga jak w Nepalu raczej. Nie, jak tym. Teraz to trzeba już patrzeć i uważać, co trzeba omijać. Jadę 10 na godzinę. Ale tu jest jeszcze gorzej. Także luks. Coś inny ma gorzej, to my możemy się Ktoś inny ma gorzej, także super i tak jest ekstra. Jedziemy teraz przez tunel, który wygląda, dobra, to już troszkę lepiej, ale wygląda jakby wczoraj kopali. No może tak było. Ta droga też wygląda jakby była wczoraj stworzona. Taki żarcik, drogę pewnie wymieniają, ale dziwnie to wygląda. Jakbyście myśleli, że tylko w Indiach się śmieci pali, to nie, w Czarnogórze też. Tam z boku nie było widać, teraz się dymią. O, tu się śmieci palą, tu opąki. No, normalna akcja. Taka tam. Straszne. O, wysypisko śmieci, które się po prostu podpala. To się nieźle kopci, no. Eko. Czekaj, aż to nagram pionowo. No i jesteśmy na granicy. Czarnogóra. Przed chwilą widzieliśmy, jak przekroczyliśmy granicę z Czarnogórą, to miał zaklejone rejestracje. I mówimy, kurde, jak on tak przez granicę przejeżdża z zaklejonymi rejestracjami. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Teraz patrzymy, jesteśmy na granicy właśnie z Kosowem, Kosowo-Czarnogóra i też podjechało auto, tylko z drugiej strony, że wyjeżdża z Kosowa, też miało zaklejone blachy, wjechali tylko tu i odkleili i okazało się, że serbskie blachy. Czyli właśnie oni chyba nie mogą po Kosowie jeździć serbskimi blachami. Z tego, co wygląda, no bo z tego, co zaobserwowaliśmy. Dajcie znać, o co chodzi. Bo jesteśmy bardzo zainteresowani. Ja czytałem na internecie, że nie można w ogóle żadnych rzeczy z Serbii wwozić do Kosowa i tak dalej. Jest totalny zakaz. Ale dajcie znać, o co chodzi z tym właśnie zaklejaniem blach. To drugi samochód, to nie jest przypadek. Bo tutaj na przykład ma na innych blach i normalnie ma. Czyli tylko o serbskie chodzi. Czyli oczywiście wiadomo dlaczego, że o serbskie i tak dalej, ale że te blachy zaklejone, to jest dla mnie dziwne. No to, że między nimi jest konflikt, no to jest logiczne, to wiem. To takiego czegoś nie musicie wypisać, tylko czy to ma jakiś taki jasny cel, że po prostu na takich blachach nie wjedzie i koniec. Że musi je zakleić, żeby nie było widać. Ale jaki to jest bez sensu? Są zaklejone, to wiadomo, kto to jest. To nie ma sensu trochę. No. Ale może uda nam się dowiedzieć jeszcze, będąc tu. Właśnie, dobra, podjeżdżamy. No i powiem wam, że trochę jesteśmy w szoku. Przejechaliśmy z 10 km albo 15 no, więcej i dopiero granica wjazdu do Kosowa. No i tak, na wjeździe trzeba zapłacić taką jakby zieloną kartę. Trzeba 15 euro na 15 dni. Także właśnie auto tam zaparkowane. Już przejechaliśmy, ale kazali mi się wrócić. Po prostu to zapłacić. Także nie ma żadnego problemu z tym. Był bardzo miły, ale powiedział, że trzeba zaparkować i zapłacić i wtedy sobie możemy jechać. Ale to normalne. O tym akurat czytałem, że tak trzeba zrobić. No. Także byłem na to gotowy. Tylko żeby kartę przyjmowali normalnie. Bo gotówki nie mam. Dobra, i załatwione. Zaraz wam powiem, co jest 5. Żebyście nie popełnili mojego błędu. Dokumenty mam. Ale
Pamiętajcie, jak jedziecie tu na granicę samochodem, żebyście mieli gotówkę. Musicie mieć 15 euro. Ja euro nie miałem. Miałem, od razu się stawiam głowę, serbską walutę. Ja ją pokazuję, on mówi, a co to jest? Ja mówię, no Serbia. On mówi, nie, ja tego nie przyjmuję, bo tak się grzybo uważał trochę. No. Pamiętajcie, trzeba mieć 15 euro. Co by się nie działo, musicie mieć. Mi na szczęście pomógł, że mogłem to zapłacić online. Pomógł mi wypełniać wszystko i tak dalej. Akurat ruchu nie było, ale lepiej mieć. Jak macie pieniądze, wchodzicie, płacicie, idziecie i załatwiona sprawa. Macie zieloną kartę wykupioną na 15 dni. No, a my się zbieramy dalej. Mamy jeszcze teraz prawie 2 godziny trasy. No i dojechaliśmy do Prisztiny, stolicy Kosowa. Kosowo, oficjalnie znane jako Republika Kosowa, to niewielki kraj położony w południowo-wschodniej Europie z granicami stykającymi się z Serbią na północy, Czarnogórą na zachodzie, Macedonią Północną na południu oraz Albanią na zachodzie. Znane z pięknych krajobrazów, różnorodności kulturowej i bogatej historii, Kosowo stanowi niezwykłe połączenie tradycji, współczesności i ducha walki o niepodległość. Stolica Kosowa, Prisztina, jest sercem kraju i siedzibą wielu instytucji rządowych, kulturalnych i edukacyjnych. Miasto to łączy w sobie zarówno elementy zachodniego stylu życia, jak i tradycyjne wpływy kultury albańskiej. To tutaj można odnaleźć żywiołową atmosferę ulicznych kawiarni, muzeów i galerii sztuki, co przyczynia się do rosnącej reputacji Prisztiny jako dynamicznego centrum kultury w regionie. Języki używane w Kosowie to głównie albański i serbski, ale na co dzień można spotkać mieszankę wielu języków, od tureckiego po romski. Ta różnorodność lingwistyczna jest odzwierciedleniem bogatej historii tego miejsca, które przez wieki stanowiło skrzyżowanie wpływów kulturowych, handlowych i religijnych. Mam tak, na razie widzieliśmy więcej albańskich flag niż kosowskich, ale zaraz wam powiem dlaczego tak tu jest. Bo na pewno dużo osób będzie zaskoczonych. No i jesteśmy w samiutkim centrum, na głównym deptaku. Powiem wam tak, ceny w Kosowie są naprawdę dobre. Uczciwe. Bardzo uczciwe. Taka porcja jedzenia, no bez frytek, frytki zamówiłem dokładnie. 3,5 euro, znaczy dodatkowo, 3,5 euro. I w ogóle tutaj mieli takie dania, że na przykład, nie wiem, 6 koft, ile tych koft było? 10 koft? 10 koft, no. No, 10 koft, frytki i tak dalej, też 3,50? 4 chyba. 4. No to tanio po prostu tak, że szok. A jesteśmy w samym centrum. Bardzo uczciwe tu jest. No i dobra. Zacznijmy od tego, że Kosowo ogłosiło swoją niepodległość w 2008 roku. I przez około 100 krajów na świecie jest normalnie uznawane jako osobny kraj. A mówimy około, dlatego że w niektórych źródłach jest 98, a w niektórych tych analizach czytaj, że na 110. 110, no dobrze. Także to różnie. Na całej Europie nie wszystkie kraje uznają, na przykład Hiszpania je uznaje. Wiadomo, O, to ciekawe. Wiadomo, że Serbia na pewno też. No. Wiadomo. No i jeszcze fajną taką ciekawostką jest to, tak jak wam mówiłem, dzisiaj to tak naprawdę widziałem 2 flagi może z samego Kosowa, a już z 20 może z Albanii. A jeszcze tylko wam powiem, że flaga Kosowa też powstała w 2008 roku. Wcześniej w ogóle Kosowo nie miało swojej flagi. No, a to dlatego, że ponad 90% mieszkańców Kosowa to są po prostu Albańczycy. Tak. A dlaczego ty czytałaś? Dlaczego? Tak, ja czytałam, że trzeba będzie troszkę podpytać jeszcze kogoś, kto tutaj mieszka, może nam coś innego powie, ale w internecie wyczytałam, bo zastanawiał mnie, dlaczego oni nie chcą się przyłączyć do Albanii, skoro są Albańczykami. No to po prostu jakby poziom życia jest niższy w Albanii i nie za bardzo im to będzie pasowało ze względów jakby gospodarczych, żeby się przyłączać do kraju, w którym się jakby żyje gorzej, nie? Dokładnie. No, a my idziemy do samochodu jeszcze szybko, ale musimy się ubrać, a później ruszamy pozwiedzać coś. I pewnie skończy się tak, że będziemy musieli zostać tutaj na noc. Jeszcze chcemy później sobie zaliczyć jakiś trening. Będziemy musieli tu u was zostać na noc ze względu na to, że mieliśmy tutaj być
planowo 11-12, a jesteśmy 18. Ale też drogi w Czarnogórze, tam gdzie jechaliśmy, były naprawdę... Także troszkę nam zeszło. Najważniejsze, żebyśmy jutro na wieczór dotarli do Kotoru. To jest najważniejsze. I żebyśmy wam jeszcze pokazali oczywiście inne miejsca oprócz Prisztiny. Taki jest plan, takie jest założenie na jutrzejszy dzień. Ej, to jest takie śmieszne, że tutaj jeszcze w mieście są normalnie bezdomne psy. No. Psy żyją. Powiem wam, że do Kosowa już dawno chciałem przyjechać, ale jak ostatnio podróżowaliśmy po Bałkanach, nie było okazji, bo zamknięte granice były. Czy jak podróżowałem wtedy z Kubą, Polem i z Bazą, tam się tu nie udało wjechać. Później się stało jakoś tak, że otworzyli i chyba Polo przyjechał tutaj w końcu. Ja już pojechałem gdzie indziej. Fajnie, zobaczymy, co ciekawego do zaproponowania ma ten kraj. Chociaż i tak najbardziej czekam na Czarną Górę, bo tam też jeszcze nie byłem. No i przyszliśmy pod budynek. Tam ale wejście, które jest na wszystkich wizytówkach tego miasta. Z biblioteka w ogóle. Ale ciekawie zrobiona, bardzo ciekawie. Mega. No i całkiem przypadkowo trafiliśmy na jakąś imprezkę, ale... A może to tak jest normalnie, nie? Że imprezka, tylko po prostu... No ale scena rozłożona. Aha, scena, no tak, bo tak to może... Może to jest normalnie, ale scena raczej nie jest zawsze. Zobaczymy, może mają tutaj coś ciekawego do zjedzenia. O nie, Jedliśmy właśnie przed chwilą, jedliśmy. ale może będzie coś takiego, że warto będzie pokazać. Też widzę, że to większy to alkohol jest. Sprawdziliśmy atrakcje Prisztiny. Płasie się skończyły. Pokazaliśmy już wam wszystko. Chodź, zobaczymy Koniec, hotele w end. jakiej cenie są. Masz Wi-Fi? Złapałam Wi-Fi, no. O! Musicie kupić magnesy. I patrzcie. Kupujecie magnesy? Albo macie flagę taką naprawdę? Albo albańską po prostu. Ciekawe, dlaczego w ogóle te 6 gwiazdek, nie? Okay, we have a question. Why there are 2 flags? Is Albania and Kosovo? Okay, but it's the same... Oh yeah, so it's the same meaning. No. No tak, Okay. no. Ah, Przez to, że właśnie oni są... okay. Albo... And why Kosovo and Albania is not one country? Постоянно Kosovo się приехал на континент. No. A, nie wiem jak powiedzieć. Okay. Próbowaliśmy zapytać pań, dlaczego oni się po prostu nie połączą i tak dalej, ale no niestety nie mówiły po angielsku. No tyle dobrze. Ale jeszcze może się dowiemy, jeszcze spróbujemy złapać kogoś, kto nam troszkę więcej o tym No ale to może już jutro, bo dzisiaj już idziemy do hotelu, jedziemy zrobić sobie trening, pochillować trochę. W ogóle jedziemy już do innego miasta, 30 km stąd. Ogólnie postaramy się 4 miejsca wam pokazać. Właśnie słuchamy podcastu na temat Kosowa i już się dowiedzieliśmy, co z tymi rejestracjami, bo na początku zadaliśmy pytanie, czy ktoś z was wie, już się właśnie dowiedzieliśmy. Było tak, że po prostu oni wymagają tutaj, żeby zmienić rejestrację, że jak ktoś jest tutaj, wiecie, ktoś uważa się dalej za Serba, ma serbskie blachy, to oni powiedzieli, że po prostu musi zaklejać, albo zmienić rejestrację, albo zakleić. Ze względu na to, że Belgrad wprowadził takie coś, że z kosowskimi blachami nie można wjechać do Serbii. Trzeba było naklejać te naklejki właśnie, o których wam mówiłem. No to ci, żeby zrobić na złość, im powiedzieli, że jest to samo. Znaczy nie na złość, tylko po prostu, słuchaj, no jak No, Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak? No. Tak, no. Na zasadzie wzajemnego traktowania No. się. I właśnie to już o to chodzi z tymi rejestracjami. Słuchamy dalej, bo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Także jak ktoś się jeszcze dowiemy, od razu wam damy. To od razu może powiedzmy, co za podcast. Za rubieżą, czy Kosowo działa jak państwo? Wiecie, za co lubię Kosowo? 60 € na 2 osoby, z siłownią, z basenem, ze śniadaniami. Taki oto. Szanuję. Pięknie. 60 €. Bardzo uczciwa cena, naprawdę.
O. To jest szok. Nie no, powiem wam, uczciwa cena. Nie, to 60 euro. Jednak wiecie, jak to się mówi w Polsce, za darmo to jest uczciwa cena, ale, Tak. ale tu też 60 euro to No jest uczciwe. nie, to jest po prostu... My w Warszawie za tyle nie spaliśmy. To tyle, to chyba w hostelu. No fajnie, fajnie. Dobra, zobaczcie, jak wygląda miejsce. Tutaj elegancka siłownia. No klimacie, czekaj, pokażę basen. Basen dobrze wygląda. To jest niesamowite, że za takie pieniądze jesteśmy w takim hotelu. Backi basenik, jacuzzi, sauny. Naprawdę świetnie. To jakaś fala. Fajnie, fajnie. Siemanko. Pozdrawiamy z kolejnej kosowskiej miejscowości Prizren. Prizren? Prizren. Prizren. Powiem wam tak, świat się tutaj zatrzymał. Znaczy nie, może się nie zatrzymał, to jest takie wehikuł czasu 20 lat wstecz, bo może tu się rozwija, tylko wiesz, wolniej. Właśnie idziemy na taki ryneczek zobaczyć. Ej, no ja się po prostu Mam czuję, pokazać. jakbym się przeniosła wehikułem czasu do czasów mojego dzieciństwa, jak się właśnie z rodzicami szło na taki rynek. Siedzą te babcie w chustkach. My to z rodzicami zawsze na giełdę jeździliśmy co niedzielę. I to totalnie tak jest. Kocham taki klimat po prostu. Sobie sprzedają warzywka, owocki i różne rzeczy. Gdzie tam wchodzimy, nie? Nie, to były poziomki. A, dobra. Ser biały. To nie poziomki. Nie, że to nie są poziomki. Nie, to nie Oj, poziomki. To jest coś innego, jakieś porzeczki. Ale mam załamkę teraz. Myślałam, że to No. są poziomki. Niestety nie. Nie wiem, co to jest w ogóle. Ja też nie wiem właśnie. Ale pachnie ziołem. No. No. Ale tu jest klimat, No. co? Prizren to jedno z najważniejszych i historycznie najbogatszych miast w Kosowie, pełne uroku, kultury i znaczenia historycznego. Znajduje się ono w południowej części kraju nad rzeką Bistricą, otoczone malowniczymi górami i zachwycającymi widokami. Miasto ma długą i bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Przez wieki Prizren stanowiło ważne centrum handlowe, kulturalne i religijne. To w tym miejscu spotykały się różne kultury i religie, tworząc unikalne połączenie wpływów osmańskich, bizantyjskich i romańskich. Prizren był znany jako miejsce współistnienia różnych wspólnot, w tym Albańczyków, Serbów, Turków, Bośniaków i innych. Miasto jest słynne z licznych zabytków i historycznych budowli. Warto zobaczyć przepiękny most Łazarza, który krzyżuje rzekę Bistricę, oraz imponujący zamek Prizren, stanowiący pozostałość po dawnych fortyfikacjach. W Prizrenie znajduje się także wiele meczetów, kościołów i synagog, które odzwierciedlają wielokulturową przeszłość miasta. Prizren to także ważne centrum kulturalne i edukacyjne Kosowa. Miasto jest gospodarzem wielu festiwali, koncertów i imprez kulturalnych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Warto również spróbować lokalnej kuchni, która jest połączeniem smaków bałkańskich i osmańskich. Dzięki swojej historii, architekturze i kulturze Prizren stanowi fascynujący punkt na mapie Kosowa, który warto odwiedzić, aby poznać tę unikalną część kraju i jej wkład w kształtowanie tożsamości i dziedzictwa regionu. Jak to na dobrej giełdzie? Dywanik można kupić, kanapę można kupić. Dywany rozłożone, Dobre, nie? no. Tutaj, Boże, Powieszone. wspaniale jest. Dajcie znać, kto was tak co niedzielę jeździł na giełdę albo na jakiś taki targ z rodzicami albo sam. W różnym wieku mamy tu widzów. Ale to były czasy. Pamiętam też zawsze w niedzielę leciało rano Disco Polo. Disco Polo Live się to nazywało chyba?
albo ta gra Hugo. O, Pamiętasz Hugo? No jasne. To były czasy. Teleranek. No. Codziennie. Ale disco polo, relax, disco polo live to pamiętam. A ja nie słuchałam. Nie pamiętasz tego? Znaczy nie, Bo nie ty, pamiętam. nie wiem, czy ty nie byłaś jeszcze wtedy za młoda. Ja pamiętam jak to leciało, Coś mi chyba usiadło to na wtedy głowie, weź zobacz. Kwaśniewskiego na prezydenta wybierali. Nie. To były przecież czasy... Kurde, to ja byłem wtedy taki młody, że szok. No to ja raczej. Ja byłem tak wtedy nie. dzieckiem, to ja nie wiem, czy ty żyłaś w ogóle wtedy. Ja w 94 się urodziłam. No i właśnie chyba wtedy po... Nie wiem, co ile lat wybierali, czy co 5, czy co 4 lata? Prezydenta? Co, Ale pamiętam, że wtedy właśnie zamiast Wałęsy wybrali Kwaśniewskiego i wtedy... Ale teraz podpadniesz mnóstwo. Czemu? No, że nie wiesz co ile lat prezydenta się wybiera. No, mogę nie wiedzieć, ale No nie możesz pamiętam nie to właśnie wiedzieć. jak wtedy na Nie. tym Disco Polo Relax, czy Disco Polo Live śpiewał Czarnoskóry piosenkę Disco Polo. Oleg, Oleg, wygraj, Oleg, Oleg, wygraj na prezydenta, tylko i to był taki, co cały czas to puszczali, no. Oleg, Oleg, wygraj, Oleg, Oleg, na prezydenta tylko ty. Taką miał swoją kampanię. Wiedział, że ludzie oglądają. Dobra, wiem, że wybierasz co 5 lat. Z tą 4 to mi się pomyliło bardzo ważne wydarzenie, które jest co 4 lata. A jakie? Ale jakie wydarzenie jest co 4 lata? Najważniejsze? Najważniejsze czy z najważniejszych? Co, wybieranie rządu czy co? Nie. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. A, ja myślałam, że rozmawiamy a propos tego. Nie, bo mówię, że mi się 4, czy nie, że mi się... O, patrz, bimberek, twoje rejony, ale... A, mistrzostwa. Ale euro też jest co 4 lata, nie? Tak, to my na Podlasiu jesteśmy chyba tutaj. Ej, bo to jest właśnie taki vibe. Ja kocham, po prostu kocham. Naprawdę ja się przeniosłam wstecz do mojego dzieciństwa i to jest wspaniała podróż. Naprawdę. Fajnie. Tu jest tak No. sentymentalnie. Tak jest. Dobra, idziemy zobaczyć, jak wygląda centrum. W ogóle dużo osób mówiło, że to miasto jest najładniejszym miastem w Kosowie. I pani w hotelu też nam wczoraj to Pani, mówiła, tak? nie? Ja dzisiaj pytałem pana w kawiarni, to samo powiedział, że jak jesteśmy tutaj, to musimy typowo, jak jesteśmy w Kosowie, typowo do tego miasta trzeba przyjechać. Na razie nie widzę tu nic specjalnego. Jak? Ryneczek. No. Ej, ale wiesz, że ja o tym też Fajnie. czytałem w atrakcjach tego miasta, żeby odwiedzić go. No, O, to też było fajne. ale polecam, znaczy jeżeli lubicie takie klimaty, ja uwielbiam. Tak. Dobra, idziemy zobaczyć dalej, idziemy na kawę i coś pozwiedzać. Meczet. Parę osób z was może się zastanowić, dlaczego tu właśnie jest tyle meczetów. Co kiedyś to były tereny czy Turcy. I oni przywieźli tutaj islam i kebaby. Co nie? Tak. I zostało. Dobra, musimy znaleźć kawiarnię i... Przez ponad 400 lat te rejony były pod panowaniem tureckim i jakby dosyć mocno widać te wpływy. Nawet tak patrząc tak ogólnie, nie? Jak się idzie po ulicach, to No, tak trochę idzie. przypomina Przypomina Turcję, no. Turcję, no. Patrzcie, to jesteśmy w takiej dość dobrej restauracji. Bardzo ładnie wyglądała. Przyszliśmy na kawę, ale stwierdziliśmy, że jeszcze zjemy. Od razu. Patrzcie te ceny. Pizza po 3 euro. Tu coś, nie wiem co to w ogóle znaczy. Burger 2,50. Najdroższy za 4, podwójny. Powiem wam, że opłaca się, naprawdę. Omlety jakieś. Risotto po 2,50, po 3. Szok, naprawdę. Dobra, ale Choćby teraz wymyśliła, odjedzie. że... Fajnie, że idziemy na ten hop on, hop off, tylko tutaj troszkę mają inne. Patrzcie. City Train. Ciekawe ile kosztuje. O, jeździmy sobie pociągiem. Dobra, plan. A ile on mówi, że to jedzie? 15? 15 minut. A, no to szybko gdzieś tu objedzie dookoła. No musimy poczekać, aż się 10 osób uzbiera, bo na razie nie chcę wystartować. Patrz jaki fryzjer. Patrz jaki fryzjer, a ja akurat miałem iść. Ciekawie wymyślone. Ale nie, chyba mi się nie chce teraz. Dobra, idziemy pod meczet zobaczyć.
Mówiłem wam, że tutaj jest 20 lat do tyłu. Popatrzcie, tu nawet płyty sprzedają. Jeszcze chyba z lokalnym jakimś disco polo. Powiem wam, że to miasto jest naprawdę bardzo widać tutaj te wpływy tureckich. Bardzo, Widać, bardzo. widać, no. Totalnie. Mówisz, ile obiad kosztował? Nie. Mieliśmy tak, 2 kawy, 2 zupy, 2 drugie dania za 14 euro. W takiej dobrej restauracji. Naprawdę, takiej ładnej, fajnej, bardzo dobre jedzonko było. Ceny naprawdę świetne. No to chyba takie z centrum dochodzimy, popatrz. Super, nareszcie. O, to fajnie. Ładnie bardzo, no. Ale ten meczet to jest naprawdę dokładnie jak ten właśnie blue. Tylko troszkę mniejszy. No tak. Chodzi mi o kolory. Ale tak, no bardzo podobny. Kolorystykę. Jak wam się podoba w ogóle? Wiadomo, że to jest miejsce, do którego się przyjeżdża tylko raz. Zobaczyć. Jak mówię, z mojego względu, że drugi raz już raczej bym miał po co przyjeżdżać. Ale fajnie. Podoba nam się. Zobaczmy jeszcze tutaj. Już wiem naprawdę, dlaczego nam polecali, żeby akurat tutaj przyjechać. Bo to miasto jest naprawdę fajne. Dużo bardziej podoba mi się niż w Prysztinie. Wiesz, bo to jest stolica, co jest tak klimatycznie, zobacz ten most, taki ładniutko tu jest po prostu. Naprawdę świetny klimacik. Także jak będziecie odwiedzać Kosowo, obowiązkowo odwiedźcie to miasteczko. Miasto czy miasteczko, nie wiem. No ja na pewno nie mogę. O, można wejść. Ale ty chyba w Zobaczyć. krótkich też nie za bardzo. Wejdę. Wejdź, ja tu Zobaczę. czekam. O, no i tu widać nawet turecką flagę. Zobaczmy. Dobra, mam krótkie spodenki, to w sumie nie będę wchodził. Chodźmy dalej. Patrzcie, taki fajny deptaczek. Nas nawigacja poprowadziła w ogóle z 2 km. 2? Więcej może. Więcej? Nie, Tak? no chyba nie. 2 km stąd, że jest centrum. Myślimy, co za lipa. A tu centrum jest na samym dole. Jak będziecie wjeżdżać do tego miasteczka, pamiętajcie, żeby się zjechać na sam dół. Wiecie co, ja się totalnie czuję, jakbyśmy jakąś uliczką w Istambule szli. No, Serio. Klimacik mocny. A do Istambułu lecę już niedługo też. Akurat tam lecę sam już do Zali. Po rejsie, który będziemy mieli po wyspach greckich i włoskich. Nie, tak? Tak. czy po włoskich wyspach... włoskie, nie no, włoska, która będzie? Dwie będą A nie, włoskie. będzie Sycylia. Na Sycylii zaczynamy i ta jeszcze jedna będzie chyba, tak? Ale to nie wyspa chyba, tylko to jest To nie na wyspa? głównym lądzie, wydaje mi się. myślałem, że nie wyspa. pamiętam. Ale Malta jeszcze będzie. Tak, Malta będzie oprócz tego jeszcze greckie, będzie Mykonos i Santorini. Także totalna Fajnie, petarda. A mega później się lecę cieszę. do Turcji, coś tam podjeść. A później Bliski Wschód. Ale się zacznie fajna przygoda. A jeszcze w międzyczasie Włochy z rodzicami, z swoją mamą i z moimi Tak. rodzicami. Tak, no. Zapowiadać, ta podróż to będzie naprawdę petarda. A od jutra mamy lekkie wakacje, czyli Czarnogóra, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina. Chociaż bardziej wakacyjnie to będzie Czarnogóra i Chorwacja, no. Sławny mostek, który jest wizytówką też tego miasta, bo wszędzie jest pokazywany na każdym zdjęciu. I się wpisze atrakcje. Ładnie tu jest, naprawdę. Nie ma co gadać, ale jest naprawdę ładnie. Spróbujemy wjechać tam do góry, żeby sobie zobaczyć ładny widok. Ale to jeszcze trzeba zobaczyć, czy nam się to uda w ogóle. No, także focia obowiązkowa. Przy mostku była. O, ogólnie to jest 35 stopni, bardzo gorąco, ale fajnie. Lepsze to, niż jak ma być zimno. Mamy teraz jeszcze jakieś 5 godzin, żeby dojechać Do Czarnogóry. do Czarnogóry, do Kotoru.
Ale może jeszcze coś zobaczymy, no nie? Po drodze. Tak, no może pojedziemy tam na górę. Tylko korki są straszne w tym mieście. A dodatkowo my nie mamy nawigacji. Aha, w ogóle nie ustawiliśmy. Ale to grzwie trzeba złapać internet teraz i ustawić. No żeśmy wiedzieli w ogóle jak tam mamy jechać. Problem jest z tym, że nasze karty tu nie działają, a na jeden dzień nam się nie opłacało kupić. W Czarnogórze już sobie kupimy jakieś simki. To wtedy będzie łatwiej. No i przejechaliśmy granicę wyjazdową z Kosowa. No i teraz tutaj, nie wiem, jakieś 10 km trzeba przejechać do kolejnej granicy. Zastanawiam się, czy jest ta ziemia, skoro jest taka duża odległość. Siemanko. Piękny. Co dzisiaj mamy? Czwartkowy poranek. Jesteśmy w okolicach Kotoru. Spaliśmy dzisiaj na takim parkingu. Ale tylko dlatego, że dojechaliśmy wczoraj w nocy dopiero, znaczy w nocy, 23 już było. Nie opłacało nam się iść do hotelu, bo za hotel trzeba dać około 500 zł. Jak stwierdziliśmy, że możemy się wyspać tu parę godzin, to stwierdziliśmy, że lepiej 500 mieć w kieszeni i wydać na coś innego, nie? Dzisiaj idziemy już do hotelu na 4 noce. Zostajemy na krótkie wakacje. Jak ktoś z Was był w Kotorze, no to wiecie, że będzie fajnie. Nagramy Wam tu fajne odcinki z Kotoru, z Budwy i z okolic, bo jest tu dużo fajnych miasteczek. Oczywiście pięknych, które warto będzie zobaczyć. Także parę fajnych odcinków na pewno z Czarnogóry będzie. My się właśnie zbieramy, znaczy musimy jeszcze znaleźć hotel teraz. No, bo przedwczoraj szukaliśmy, wczoraj popatrzyłem, już go nie było. A szkoda, było naprawdę fajnie. No, także zaczynamy weekendzik w Czarnogórze. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Zapraszamy właśnie na kolejne odcinki z tego pięknego kraju i z tego pięknego miejsca, jakim jest właśnie Kotor, Budwa i okolice. Pozdro. Zostawcie subskrypcję. Lecimy po 400 000.